Cały oklejony kadłub musimy trochę przetrzeć papierem ściernym, żeby usunąć nierówności czy pozostałości kleju. Jeśli w jakimś miejscu musimy więcej zetrzeć tego papieru, możemy go wzmocnić klejem cyjanoakrylowym. Z części wyciętych laserem wycinamy najpierw stewę połączoną z dziobnicą i tylnicą. Przymierzamy i jeśli wszystko pasuje, przyklejamy. Mamy już wyciętą pierwszą część poszycia podłużnego. Na początek powinniśmy wyrównać ją, szczególnie jeśli chodzi o część wycinaną laserem, to tam pojawiają się te łączniki, które czasami mogą wystawać. Przymierzamy część i kształtujemy ją zgodnie z tym, jaki przebieg ma ona na kadłubie. Na samym końcu, jak widać, jest ona w zasadzie pionowo, ale w części środkowej na śródokręciu skręca się niemalże o 90 stopni. Taki skręt musimy utworzyć. Podobnie wygląda na dziobie, gdzie znowu ta część wraca jakby do pozycji pionowej, więc znów musimy ją mocno skręcić, mniej więcej o 90 stopni. Na przymierzonej części zaznaczamy miejsca, w których przebiegają wręgi. I tylko w tych miejscach będziemy nakładali niewielkie ilości kleju. Tu ponownie używam butaprenu, dlatego że długo wysycha, a jednocześnie bardzo szybko wiąże klejone elementy. Klej nakładamy tylko w miejscach, gdzie są wręgi, w niewielkich ilościach. Podobnie robimy na paskach poszycia podłużnego, czyli niewielka ilość kleju od spodu, tylko tam, gdzie zaznaczyliśmy wręgi. Zaczynamy przyklejać odrufy i to, co jest bardzo ważne, używamy tylko paznokci czy innych twardych przedmiotów, żeby poszycie podłużne nam się tutaj nie zapadło. Dociskamy paznokciami, ustawiamy na właściwym miejscu.
Mamy już przyklejonych kilka pasków. Kolejne paski musimy dodatkowo ukształtować poprzecznie na śródokręciu, gdzie łuk jest dużo ostrzejszy, i na rufie, gdzie łuk jest jakby w przeciwną stronę. Można tu stosować różne metody takiego kształtowania. Ja zwyczajnie stopniowo, delikatnie, na odpowiednich odcinkach kształtuję to na palcu, raz w jedną stronę, w drugą stronę, orientacyjnie sprawdzając, w jakich obszarach to wygięcie powinno mieć miejsce. Pozostała procedura się nie zmienia, czyli zaznaczamy ołówkiem miejsca wręg i przyklejamy. Przyklejając ostatnią deskę na wysokości pokładu, zwróćmy uwagę, by na śródokręciu ona nie wystawała ponad pokład. I w części dziobowej, gdzie ona już wychodzi ponad pokład, musimy tak ją dopasować, by była zgodna z ząbkiem takim charakterystycznym na dziobnicy.